Ponad 2000 zwycięstw, nie jeden sezon, nie jedna era, 2000 razy ktoś przyjechał na tor z nadzieją i wyjechał pokonany. Bugatti T35 nie był po prostu szybki. On eliminował konkurencję systemowo. Jak to możliwe, że 100 lat temu ktoś zbudował samochód, który działał jak maszyna zaprogramowana na wygrywanie? Bo kiedy w 1924 roku świat Grand Prix ścigał się na moc i pojemność, Bugatti zrobił coś odwrotnego. W 1924 roku świat wyścigów Grand Prix znajdował się w punkcie przełomu. Bo z jednej strony konstrukcje stawały się coraz mocniejsze i coraz szybsze, a z drugiej coraz cięższe i trudniejsze do prowadzenia. Więc im bardziej rosły silniki i im bardziej przypływało masy, tym bardziej sama jazda zaczynała przypominać walkę z maszyną, a nie wykorzystanie jej potencjału. I właśnie w takiej atmosferze pojawił się samochód, który nie próbował być największy, ani najmocniejszy, tylko najbardziej przemyślany, zbudowany jak precyzyjne narzędzie, a nie jak lokomotywa. I zanim padnie nazwa, warto zapytać wprost, czy w czasach, gdy wszyscy dokładali mocy i pojemności, można było wygrać, robiąc dokładnie odwrotnie? Czyli odejmując masę i porządkując mechanikę, zamiast ją dopalać? Za projektem stał Ettore Bugatti, człowiek przekonany, że wyścigi wygrywa się precyzją, a nie samą siłą. I że jeśli kierowca ma walczyć, to ma walczyć z czasem i trasą, a nie z własnym samochodem. Dlatego T35 stał się ucieleśnieniem tej filozofii i nie był odpowiedzią na jeden problem, tylko odpowiedzią na wiele naraz. Bo Bugatti nie patrzył na auto jak na zlepek części, tylko jak na system, w którym wszystko musi pracować razem. Co musisz zrobić, żeby samochód przestał być ciężkim argumentem, a stał się narzędziem do wygrywania? Warto zatrzymać się na sekundę, bo bez tego T35 jest tylko ładnym klasykiem. Dlaczego w ogóle powstał i dlaczego wyglądał właśnie tak, skoro świat już wtedy wiedział, jak robić szybkie samochody, a wyścigi były pełne inżynierskich potworów? Odpowiedź leży w tym, czym było Grand Prix na początku lat 20., zanim stało się widowiskiem, jakie znamy dzisiaj. Bo wtedy wyścigi były technologiczną wojną narodów, pokazem przemysłowej siły, w którym Francja, Włochy i Niemcy udowadniały światu, kto ma lepszą inżynierię i lepszą kontrolę nad materiałami, a każde zwycięstwo było argumentem politycznym i gospodarczym, więc stawka była większa niż puchar i kilka nagłówków. Zatem jeśli wyścig jest wojną technologii, to czy wygrywają ten, kto ma więcej mocy, czy ten, kto lepiej zarządza tym, co ma? W 1922 roku regulamin Grand Prix ograniczył pojemność silników do 2 litrów i w teorii ustawił wszystkich na podobnej linii startu, ale w praktyce zadziałał jak filtr, bo część producentów potraktowała to ograniczenie jako przeszkodę do obejścia, a część jako warunek gry, który można wykorzystać. I właśnie tu Bugatti zaczął myśleć inaczej. Wielu konstruktorów uznało, że skoro pojemność jest ograniczona, to trzeba kręcić silnik wyżej, wyciskać więcej z obrotów i agresywniej gonić moc, nawet jeśli oznacza to ryzyko awarii. Więc zaczęła się pogoń z osiągami kosztem trwałości, bo materiały epoki miały swoje granice, a silniki pracowały na krawędzi wytrzymałości, więc często wyścigi wygrywał nie ten, kto był najszybszy w idealnych warunkach, tylko ten, kto dojechał do mety. I to było brutalne, ale prawdziwe. Czy to w ogóle ma sens, żeby budować maszynę, która jest najszybsza, ale tylko przez chwilę, skoro wyścig trwa długo i wszystko się przegrzewa, luzuje i zużywa? Ettore Bugatti patrzył na to przez pryzmat doświadczeń wcześniejszych konstrukcji, takich jak T13, T18, T30, które nauczyły go, że sama moc nie wygrywa, bo moc jest tylko jednym z elementów równania. Wygrywa sprawność całego układu, czyli to, ile energii naprawdę trafia na drogę, jak długo i jak stabilnie, bez degradowania hamulców, bez niszczenia opon, bez rozchwiania prowadzenia i bez awarii wynikających z przeciążeń. I kiedy rozpoczął projekt nowego samochodu Grand Prix, nie zaczął od maksymalnej mocy silnika, tylko od pytania, które potrafi przewrócić cały stół. Gdzie ucieka energia, zanim w ogóle zmieni się w prędkość? Jakie straty miał na myśli, gdy mówił o ucieczce przewagi? Straty masy, które każą hamować wcześniej i wolniej skręcać. Straty energii, które zamieniają paliwo w ciepło i drgania zamiast w napęd. Straty przyczepności, które redukują tempo w zakrętach i na nierównościach. Straty kontroli, które powodują, że kierowca zamiast prowadzić, tylko próbuje przetrwać. Jeśli wszyscy mają podobną pojemność, to czy wygra ten, kto zrobi mocniejszy silnik, czy ten, kto sprawi, że kierowca będzie mógł jechać szybciej w zakręcie i hamować później, bo samochód mu na to pozwoli. I tu jest sedno sprawy. Konkurencja w dużej mierze dodawała. Bugatti w pierwszej kolejności odejmował, a kiedy odejmujesz właściwe rzeczy, nagle okazuje się, że nie potrzebujesz aż tak dużo dodawać. Regulaminowy limit 2 litrów oznaczał, że wszyscy zaczynają z podobnego poziomu. Więc Bugatti zrozumiał, że przewagę trzeba zbudować w detalach, w sposobie, w jaki silnik pracuje, jak przenosi moment, jak oddaje moc na wyjściu zakrętu i jak długo potrafi to robić bez spadku formy. Kluczowe staje się, czy silnik ma robić wrażenie na papierze, czy ma przeżyć cały wyścig bez spadku kultury pracy, przegrzania i stabilności obrotów. Rzędowa 8-cylindrowa jednostka była naturalnym wyborem, bo dawała płynność pracy i równomierne oddawanie mocy. A wysokie obroty nie były osiągane brutalnym podbijaniem ciśnień, tylko precyzją wykonania, dzięki której mechanika mogła znosić obciążenia bez autodestrukcji.
Blok i głowica wykonane jako jeden odlew zwiększały sztywność konstrukcji i redukowały potencjalne punkty nieszczelności. A wał korbowy, podparty na 5 łożyskach, minimalizował drgania. Więc to nie było rozwiązanie typowo marketingowe, ale dawały stabilność przy długotrwałym obciążeniu. To dlatego T35 nie był projektowany na jedno krążenie kwalifikacyjne, tylko na pełen dystans wyścigu, gdzie tempo nie jest sztuką jednego krążenia, tylko sztuką utrzymania wysokiej średniej bez pęknięć w układzie. Ile aut w tamtej epoce było w stanie utrzymać tempo, nie rozpadając się w rękach kierowcy? I kiedy wydaje się, że sedno problemu musi siedzieć pod maską, następuje przesunięcie akcentu, które wywraca intuicję. Prawdziwa rewolucja T35 nie znajdowała się pod maską. Najbardziej przełomowym elementem były koła, bo Bugatti zaprojektował odlewane felgi z aluminium zintegrowane z bębnem hamulcowym. I w latach 20. było to rozwiązanie bezprecedensowe, niemal jak przeniesione z innego świata, w świecie, w którym większość samochodów korzystała z kół szprychowych, ciężkich i podatnych na odkształcenia. A Bugatti zaproponował jednoczęściowy odlew, łączący kilka funkcji w jednym elemencie. Co więc w wyścigu jest ważniejsze? Silnik czy 4 punkty styku z nawierzchnią, na których rozgrywa się całe tempo? Dlaczego w ogóle ktoś miałby ryzykować taką zmianę w najbardziej obciążonym elemencie samochodu? Bo koło w wyścigu nie jest ozdobą ani tylko nośnikiem opony, tylko kluczowym elementem dynamiki, który decyduje o tym, ile z inżynierii dociera na drogę, a ile ginie w tarciu bezładności i drganiach. Czy da się wygrać wyścig, zanim jeszcze dotkniesz gazu, tylko przez to, jak zaprojektujesz koła? Rola tych kół była wielowymiarowa i nie jest to ciekawostka, tylko mechanizm przewagi. Po pierwsze, redukowały masę nieresorowaną, a każdy kilogram poniżej zawieszenia ma ogromny wpływ na zachowanie pojazdu. Więc lżejsze koła oznaczały lepsze pokonywanie nierówności, stabilniejszy kontakt opony z nawierzchnią i większą przyczepność na zakrętach. A to na torach lat 20. często nierównych i o zmiennej przyczepności miało znaczenie praktyczne, bo jeśli samochód mniej podskakuje i mniej traci kontakt z drogą, to może jechać szybciej i pewniej. Zatem co daje większą przewagę? Kilka koni więcej, czy możliwość utrzymania stabilnego kontaktu z drogą wtedy, gdy dni zaczynają tracić przyczepność? Po drugie, integracja z bębnem hamulcowym poprawiała chłodzenie, bo aluminiowy odlew efektywnie odprowadzał ciepło generowane podczas hamowania. A w epoce, gdy fuddling był poważnym problemem, Bugatti ograniczało ryzyko utraty skuteczności hamowania przy długich zjazdach i intensywnej jeździe. Więc pytanie jest proste. Ile sekund na okrążeniu tracisz, gdy musisz hamować wcześniej, tylko dlatego, że boisz się, że stracisz hamulce? Po trzecie, konstrukcja zwiększała sztywność całego zespołu koło-hamulec, bo mniej połączeń oznaczało mniej luzów i większą precyzję prowadzenia. A w Grand Prix precyzja prowadzenia bywa decydująca. Czy można być szybkim, jeśli samochód reaguje z opóźnieniem i pływa po własnej linii? I wreszcie był aspekt trwałości, bo koła szprychowe wymagały regulacji i były podatne na uszkodzenia. Natomiast odlew aluminiowy był bardziej odporny i stabilny, więc T35 był nie tylko szybki, ale i niezawodny. A wniosek jest chłodny i konkretny. To nie był detal stylistyczny, to była prawdziwa przewaga technologiczna. Bo Bugatti odchudził i usztywnił najważniejszy element interfejsu z drogą, a przy okazji pomógł hamulcom przetrwać. I tu naturalnie przechodzimy do kolejnego filaru, opowiedzianego jak przyczyna i skutek. Bugatti T35 był niesamowicie lekki, tylko że w jego przypadku lekkość nie była parametrem końcowym wpisanym do specyfikacji, była założeniem konstrukcyjnym, od którego rozpoczęto projekt. Więc różnica polega na tym, że wielu producentów próbowało odchudzić gotowe konstrukcje, a Bugatti zaprojektował samochód tak, aby masa od początku była podporządkowana funkcji. Czy lekkość sama w sobie wygrywa, czy wygrywa to, co robi z hamowaniem, skrętem i trwałością? Podstawą była rama, która nie była przesadnie rozbudowana, ani wzmacniana ponad potrzebę, bo zastosowano przekroje i grubości materiału odpowiadające rzeczywistym obciążeniom, a nie teoretycznym zapasom bezpieczeństwa. I w rezultacie uzyskano strukturę wystarczająco sztywną skrętnie, bez nadmiaru materiału, co ma znaczenie, bo rama pracująca pod obciążeniem zmienia geometrię zawieszenia, a T35 minimalizował ten efekt bez zwiększania masy, więc kierowca dostawał stabilność reakcji, a nie pływającą platformę. Drugim elementem była jednostka napędowa, bo rzędowa ósemka była konstrukcją kompaktową jak na liczbę cylindrów, a jednoczęściowy blok i głowica poprawiały wytrzymałość i redukowały masę, ograniczały liczbę połączeń śrubowych i wzmacniały całą strukturę pojazdu. Nie można pominąć rozkładu masy, bo T35 był wąski i niski, a silnik umieszczono tak, aby środek ciężkości znajdował się możliwie nisko, co ograniczało przechyły boczne. A w czasach prostych zawieszeń kontrola przechyłu była warunkiem stabilności, więc mniejszy przechył oznaczał stabilniejszą przyczepność i możliwość utrzymania tempa. Ile razy w wyścigu tracisz czas nie dlatego, że jesteś wolniejszy, tylko dlatego, że musisz zostawić margines, bo auto jest zbyt ciężkie i nerwowe. Lekkość jako system oznaczała też mniejsze obciążenie opon, łożysk i elementów zawieszenia, co przekładało się na niezawodność. Właściwe pytanie brzmi, czy szybki samochód, który nie dojeżdża, jest w ogóle szybki? Efekt końcowy był wyraźny.
około 750 kg masy całkowitej przy zachowaniu wysokiej sztywności i trwałości. I to nie była przypadkowa wartość, tylko rezultat konsekwentnych decyzji. Więc T-35 nie potrzebował ekstremalnej mocy, aby dominować, bo sprawność całego układu była wyższa niż u konkurencji. T-35 nie był projektem zamkniętym w momencie debiutu w 1924 roku, bo był platformą, którą konsekwentnie rozwijano. I to jest kolejny mechanizm dominacji, bo zamiast budować całkowicie nowe auto na każdy sezon, Bugatti doskonalał istniejącą bazę, zachowując kluczowe założenie – niską masę, sztywność i sprawność mechaniczną. Co jest trudniejsze, zbudować szybki samochód raz, czy zbudować taki, który da się rozwijać bez utraty równowagi? Pierwsza wersja Grand Prix z dwulitrową rzędową ósemką była punktem wyjścia, ale szybko okazało się, że różne wyścigi wymagają różnych charakterystyk. Więc zamiast jednego uniwersalnego ustawienia Bugatti dostosowywał konstrukcję do specyfiki wydarzeń, tworząc kolejne warianty. Wersja T35A, znana jako Tekla, była uproszczoną odmianą dla klientów prywatnych, aby obniżyć koszty produkcji i eksploatacji, ale zachowywała geometrię podwozia, niską masę i kluczową filozofię konstrukcyjną. Czy legenda powstaje w warsztacie fabrycznym, czy w setkach startów prywatnych kierowców, którzy wygrywają w weekend tydzień w tydzień? Kolejnym etapem była wersja T35, przygotowywana z myślą o targach Florio, gdzie potrzebny był mocniejszy moment i większa elastyczność silnika, więc zwiększono pojemność do około 2,3 litra poprzez wydłużenie skoku tłoka, a charakterystyka jednostki przesunęła się w stronę użyteczności na wyjściach z wolnych zakrętów. I tu pytanie brzmi, co jest ważniejsze, maksymalna moc, czy moment tam, gdzie naprawdę przyspieszasz? Przełomowym momentem było wprowadzenie sprężarki RUC w wersji T35C, bo doładowanie pozwoliło zwiększyć moc bez drastycznego podnoszenia pojemności, a konstrukcja silnika była od początku na tyle solidna, że mogła przyjąć dodatkowe obciążenie. I w efekcie T35C stał się szybszy na prostych, zachowując stabilność w zakrętach. Najbardziej rozwiniętą odmianą był T35B, łączący większą pojemność z kompresorem, oferujący wyraźny wzrost mocy przy zachowaniu tej samej architektury podwozia. Co pokazuje, że pierwotny projekt był na tyle trafny, iż mógł przenosić coraz większe obciążenia bez radykalnej przebudowy. A zmiany dotyczyły też detali, takich jak smarowanie, chłodzenie czy przełożenia, czyli rzeczy niewidoczne dla widza, ale decydujące na dystansie. I tu pytanie brzmi, czy przewagę buduje jeden genialny trik, czy 1000 drobnych decyzji, które razem robią różnicę? I właśnie to dojrzewanie konstrukcji tłumaczy liczbę zwycięstw, bo ponad 2000 wygranych nie było efektem jednego genialnego sezonu, ani dominacji w kilku prestiżowych Grand Prix, tylko rezultatem modelu konstrukcyjnego i biznesowego, który działał równocześnie na kilku poziomach. Bo czy można wygrać 2000 razy przypadkiem? T35 był samochodem przewidywalnym, a w latach 20. przewidywalność była walutą, bo wiele maszyn było szybkich, ale trudnych do opanowania. Natomiast Bugatti zbudował auto o neutralnym balansie, w którym niska masa, sztywna rama i lekkie koła sprawiały, że reakcje były liniowe, więc kierowca mógł budować tempo bez walki z kapryśnym zachowaniem, co przekładało się na większe zużycie opon, mniej błędów i większą powtarzalność. Konstrukcja była też trwała, więc w wyścigach długodystansowych przewaga niezawodności była kluczowa, bo wielu odpadało z powodu awarii, a T35 częściej dojeżdżał do mety. I tu pytanie brzmi, ile razy w historii motorsportu najszybszy samochód przegrał z tym, który po prostu wytrzymał cały wyścig? Do tego dochodziła redukcja masy nierozsorowanej dzięki aluminiowym kołom, co zmniejszało obciążenia dynamiczne, więc samochód był mniej narażony na uszkodzenia na nierównych trasach epoki. A trzeci czynnik to dostępność dla prywatnych kierowców, bo Bugatti sprzedawał T35 klientom, którzy startowali w mniejszych wyścigach regionalnych i lokalnych, a każde takie zwycięstwo budowało statystykę. Zatem gdy jedna konstrukcja jest obecna w wielu krajach jednocześnie i jest na tyle trwała oraz serwisowalna, by regularnie startować bez fabrycznego zaplecza, pojawia się efekt skali, którego konkurenci często nie mieli. Co jest ważniejsze, fabryczna dominacja w kilku startach, czy tysiące startów rozpoczętych w całej Europie. Elastyczność wersji z większą pojemnością i kompresorem pozwala konkurować na różnych trasach, więc T35 nie był wyspecjalizowany w jednym typie wyścigów, tylko działał szeroko i dlatego wygrywał wszędzie, a nie tylko czasem. Na końcu dostaje dziedzictwo technologiczne, które jest ważniejsze niż same trofea, bo wpływ T35 na rozwój samochodów wyścigowych polegał na tym, że zmienił sposób myślenia o konstrukcji jako systemie. I tu pytanie brzmi, co zostaje po samochodzie, który wygrał wszystko, kiedy minie jego epoka? W latach 20. wiele maszyn powstawało wokół silnika, a reszta miała go po prostu utrzymać. Natomiast Bugatti odwrócił tą logikę i podporządkował wszystkie elementy równowadze między masą, sztywnością i sprawnością mechaniczną. A najbardziej namacalnym symbolem tej zmiany były aluminiowe odlewane koła, zintegrowane z bębnami, które pokazały, że koło jest częścią systemu zawieszenia i hamowania, a nie tylko nośnikiem opony. Ile współczesnych koncepcji odchudzania i integracji zaczyna się dokładnie w tym miejscu, w którym Bugatti zaczął 100 lat temu. Drugi aspekt
to integracja funkcji, bo połączenie obręczy i bębna w jednym odlewie redukowało liczbę połączeń masy i luzy, a dzisiejsza inżynieria wyczynowa wciąż działa według tej samej zasady, tylko używa nowocześniejszych materiałów. Natomiast podejście do silnika jako elementu strukturalnie spójnego i precyzyjnie wykonanego z minimalizacją strat starcia, kontrolą drgań i utrzymaniem stabilnej pracy pod obciążeniem również stało się standardem. T35 wprowadził też ideę platformy rozwojowej, bo zamiast projektować od zera co sezon, rozwijano bazę, zwiększając potencjał poprzez modyfikację pojemności, doładowanie i zestrojenie pod trasę. Co później stało się naturalnym sposobem pracy zespołów, a wreszcie udowodnił, że masa jest parametrem strategicznym, który wpływa jednocześnie na przyspieszenie, hamowanie, prowadzenie i trwałość. Więc T35 nie jest ważny dlatego, że był szybki w latach 20., tylko dlatego, że wprowadził zasady, które do dziś definiują inżynierię wyczynową. A jeśli spojrzysz na tą historię bez romantyzowania, to jej puenta jest chłodna i konkretna. T35 wygrał tak dużo, bo był zbudowany jak system minimalizujący straty, a jego najbardziej nowatorskim elementem nie był silnik, tylko aluminiowe odlewane koła, które zmieniały zachowanie samochodu w miejscu, gdzie wyścig wygrywa się naprawdę, czyli na styku z nawierzchnią. I tu ostatnia kwestia, którą zostawiłem już bez odpowiedzi, bo możecie na nią odpowiedzieć sami. Gdybyś mógł cofnąć czas do 1924 roku i stanąć na torze obok konkurencji, to czy postawiłbyś na więcej mocy, czy na mniej strat? A jeśli podobał Ci się ten film i nie chcesz ominąć następnego, to możesz zostawić subskrypcję, kliknąć dzwonek i dać lajka. I do następnego.